Witam Was z krainy śniegu. Szczęśliwego nowego roku, kochani. Nie mieliśmy białych świąt, ale wygląda na to, że początek nowego roku 2026 będzie tonął w śniegu i ciągle sypie. Serdecznie witam nowych widzów. Serdecznie witam widzów obecnych, którzy subskrybują na bieżąco i śledzą nasze losy. Jesteśmy rodziną, małżeństwo, 2 dzieci, w sumie już 1 dorosłe, 2 psy, miniaturki Jacka Russella. Żyjemy sobie na wsi w północnej Szkocji i pokazujemy nasze życie tutaj. Są też trudy życia w takim miejscu i o tym, myślę, będziemy więcej mówić właśnie w tym roku. Zrobiliśmy remont naszego domku farmerskiego. Troszeczkę pokazywałam na shortach, ale mam materiały na filmach długometrażowych. Oczywiście nie wszystko nagrywaliśmy. Był to taki czas, kiedy musieliśmy przyspieszyć nasze prace. Nie nagrywałam, nie jestem profesjonalnym youtuberem. Duża część materiału nie jest nagrana, ale mam takie przebitki i takie fragmenty, które pokażą Wam mniej więcej, co w tym domu robiliśmy, co remontowaliśmy i co się zmieniło. Oczywiście pokażę efekt przed i po. Myślę, że ten po jest jeszcze fajniejszy, bo cieszy i wiedząc, od czego zaczynaliście, od jakiego punktu startowaliście, widząc efekt, troszeczkę jest to szokujące. Dla nas przynajmniej, dla nas jest to bardzo osobiste. Robiliśmy wszystko sami. Nie najmowaliśmy, szczerze powiem, żadnych profesjonalistów z wyboru i z cięcia kosztów. Głównie z wyboru nastawiliśmy się na to, że tak właśnie będziemy robić w tym domu. Wszystko sami, eksperymentujemy, robimy na swój gust, na swoje budżety. I nieraz to obfitowało w różne niespodzianki, zaskoczenia, no bo wiecie, czasami się człowiekowi wydaje, że wszystko idzie zaplanować, wszystko ma pod kontrolą. Otóż informuję, że nie da się tak, nie da się wszystkiego zaplanować. Możecie sobie jakiś tam schemat zaplanować, przynajmniej u nas tak jest, ale po drodze jest kilka tak zwanych czkawek, zwrotów akcji niczym w dynastii, że w ogóle nie idzie od A do Z, jak planowaliście. To jest właśnie życie i kwestia, jak reagowaliśmy na tą zmianę i jaką decyzję, w jakim tempie i jaką decyzję podejmowaliśmy, to dalsza sytuacja się rozwinęła. Moi drodzy, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek na moim kanale opowiadała, w jakich okolicznościach w ogóle znaleźliśmy się tutaj, w jakich okolicznościach mieszkamy w tym wiejskim, farmerskim domu w Szkocji, bo słuchajcie, nie będę się rozwijać teraz, na to przyjdzie czas, znajdę chwilę, spróbujemy nakręcić taki filmik, na to przyjdzie czas, ale cały ten proces pojawienia się tutaj, znalezienia tej nieruchomości, sfinalizowania był tak ciekawy i tak zaskakujący, trudny jednocześnie, że nadawałby się na film Netflixa. Opowiadania jest dużo. Ja jak zacznę mówić, to chcę tak w każdy szczegół oddać, że troszeczkę za dużo nieraz opowiadam, zanim dotrę do celu. Może przez emocje, słuchajcie, ale tak to właśnie wygląda. Oboje pracujemy zawodowo, jesteśmy na etatach, więc z tego czasu jest też niewiele. W naszym życiu w 2025 bardzo dużo się wydarzyło. Było mnie pod koniec roku dużo mniej. Pod koniec, może nawet już od pół roku, było mnie dużo mniej. Musiałam, po prostu cała para poszła w gwizdek. Musiałam się skupić na sprawach, które zalegały, albo na sprawach, które goniły terminami. Wydarzyło się bardzo dużo. Może powiem tylko kilka rzeczy, które się wydarzyły. W Polsce musiałam spędzić miesiąc, raczej ze zdrowotnych powodów. Miałam problem z tym zębem, którego straciłam na Majorce, po prostu się urwał, więc cała akcja, robiłam leczenie w Polsce. Córka poszła do pierwszej komunii. Same przygotowania do pierwszej komunii, samo to i w kościele chodzenie, pilnowanie tego, i dopilnowanie domu, przygotowanie na gości, bo część gości u mnie nocowała.
To było już wyzwanie bardzo logistyczne i bardzo zajmowało nam dużo czasu, dużo planowania, dużo myślenia, ale dużo fizycznej roboty. Wiecie, ręce były na tym. Syn zdawał maturę. Później oczekiwaliśmy na wyniki. Na podstawie wyników dostawał się na uczelnię, czy do koledżu, czy na uniwersytet. Dostał się na uniwersytet. Kolejny etap, skupienie się, gdzie on będzie mieszkał, bo my nie mieszkamy w mieście, gdzie jest jego uniwersytet. Musieliśmy mu wynająć mieszkanie, musieliśmy się zająć opłatami za te studia. To wszystko tak strasznie wymagało naszego skupienia, odpowiadania na maile, finansowania, więc skupienia się też na tym, żeby zarobić, skupienia się, żeby to wszystko ustawić. Wiecie, bo to bardzo dużo nowych rzeczy działo się dla nas w 2025 roku. A że YouTube jest to jedynie nasze hobby, musiało coś zastopować i zdecydowaliśmy, że nie ma sensu nagrywać na tym etapie, żebym tylko całe skupienie poszło właśnie na sprawy bieżące, żeby je przyspieszyć, żeby to wszystko zamknąć, co było domknięte i powiem Wam, że cieszę się i z dumą to mówię i z taką radością, że to, co miało być domknięte w 2025 roku, zostało domknięte, zostało dokończone. To, co miało być załatwione, zostało załatwione i totalnie ze świeżą energią, ze świeżą krwią, ze świeżymi pomysłami i ze świeżymi totalnie sprawami wchodzimy w rok 2026 i to jest piękne, bo mam wrażenie, że nic się nie wlecze za mną z roku 2025. Taka świeża energia. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Życzę Wam zdrowia przede wszystkim. Życzę Wam właśnie tej energii do działania. Ludzi wokół, którzy będą Was wspierać na jakimkolwiek będziecie etapie. Jeżeli będziecie osiągać sukces, będą z Wami, żeby celebrować, żeby się cieszyć Waszym szczęściem. Jeżeli coś pójdzie nie tak, wpadniecie w kłopoty, będą z Wami, żeby Was wspierać i wyciągać do góry za uszy. Tego Wam życzę, kochani. No i zdrowia, bo jak zdrowie macie, to już wszystko ogarniecie. Zapraszamy serdecznie na nasze filmy, witamy nowych widzów, zapraszamy do subskrypcji, do komentowania. Szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce na pełnometrażowym filmiku.